Właśnie interesuje mnie też, jak wyglądała sytuacja z tak zwanymi panami od certyfikatów, to tak się nazywało. Weryfikacja. Czy podlegał pan weryfikacji? Tak, Musiał pan podlegać. Jak to wyglądało? Jak wyglądały egzaminy? Wyglądało przede wszystkim, przechodziło się na egzamin, który był Ptaszek Wróblewski, Andrzej Czarskowski i tak dalej, muzycy. I tam było tak, że proszę zagrać taki rytm. Proszę zagrać taki rytm, proszę przeczytać te nuty. Czy jak z czytaniem jest? I pytanie, jakby pan zagrał na przykład, gdy zaczyna flet grać. No to ściszyłbym, no to brawo. I żeby dostać tą kategorię, bo to pierwsza kategoria to była zespołowa kategoria. Tak. To było zespołowe i to wtedy się dostawało 400 zł za koncert. I się miało, to całoło się taką legitymację. Wtedy się wszystko liczyło tylko jak się miało legitymację. Nie było legitymacji, nie ma grania. Księgowy nie zapłaci. Także legitymacja zespołowa. Potem dochrapałem się kategorii A. No to już przy kategorii A było już 700 zł. To już była dobra stawka. No a potem po jakimś czasie, kiedy zacząłem już grać z Sadowskim w jego zespole, to już było ostatnie, to lata 70, wiem 5-6, tak, gdzieś w tych latach, to pamiętam, że to też musiało być wsparcie, bo taką S-kategorię to dawano znajomym, grałem w zespole Sadowskiego. No, a Sadowski był we wszystkich komisjach. Nie było komisji, w której by nie był. W związku z tym, jak się z nim dobrze żyło, to byłem, a potem jego perkusistą, bo wtedy się czułem, że co to znaczy być czyimś perkusistą. Po prostu ja musiałem po prostu wykonywać wszystko to, co pan każe. Jak pan każe, słowa musi. I pamiętam, że nie dało się nawet zagrać z kim innym, bo już była afera, że z kim innym zagrałem. Także to był taki okres, który spowodował, że ja w końcu powiedziałem dość, założę własny zespół. I to było taki, może desperacja trochę z mojej strony, bo w zasadzie przeszedłem przez wszystkich liderów i po prostu stwierdziłem, że ja muszę ciągle coś wykonywać, ciągle coś mi ktoś każe. Tak. Lub tak, tu graj szczotką, tutaj pałką, tu zrób tak, tutaj to, tu ciszej, tu głośniej, tu nie graj. Albo coś. Także cały czas na stresie. I mówię, Boże, przecież ja mogę zespół założyć i nikt mi nie będzie krzyczał. Ja sobie będę grał, co mi się będzie podobało. Jestem na tyle muzykalnym człowiekiem, że jestem w stanie sobie poradzić. No i się okazało, że to był powód, że zdecydowałem się na założenie własnego zespołu. Że te czasy, no to tak się to działo. No właśnie, taki mam następny temat, ważny moim zdaniem. Praca zespołowa. Jak pana zdaniem, jakie cechy powinien mieć taki, nie chodzi mi o granie, o umiejętności techniczne, muzykalność, nie chodzi mi o aspekty muzyczne, tylko chodzi mi o aspekty osobowościowe. Praca z zespołem, tak? Praca z zespołem, praca z ludźmi. No wiadomo, że to są setki godzin w busie, więcej się przebywa ze sobą niż się gra tak naprawdę, bo wychodzi się na godzinkę na scenę, a cały dzień się na przykład jedzie. Tak. I jak pan się w tym odnajdował? Nie, akurat z tymi sprawami nie miałem specjalnie problemów. Zawsze potrafiłem się dogadywać z muzykami. Należy do dosyć takich łagodnych ludzi, którzy raczej nie staram się nie robić konfliktów, raczej nie mam z nikim żadnych konfliktów i też o nikim ani źle nie mówię, a jak dobrze, to prędzej dobrze, natomiast źle przemilczam albo coś. Nie staram się, a już tym bardziej o kolegach po fachu. Dlatego nie lubię, że koledzy po fachu jadą na siebie. To tego nie powinno być, a w ogóle muzyka nie powinna siebie mówić, tylko zawsze mam zasadę taką, że patrz najpierw to, co u ciebie jest, a potem zastanów się, czy warto kolegę, czy tego pana, czy tamtego. Jeszcze niektórzy się odważają bardzo poważne rzeczy mówić na temat innych, ale jeżeli chodzi o kontakty w zespołach, to powiem szczerze, jako sideman zawsze miałem w porządku.
posłuchałem, bo byłem posłuszny. Zawsze jak się wstałem, to słuchałem, po prostu jak mi kazano, to grałem jak mi kazano. Nie byłem ten gość, który, bo to można było stracić robotę. No to po co? Jest fajnie, no to dobra, to będę grał ciszej. To tutaj, na Mostowskiego było absolutnie trzeba było słuchać dokładnie, co do tej pory koledzy mówią to, że grają. Tam nie było tego, to jest tutaj, to ma być tak, jak ja chcę i tak dalej. Ja na przykład jako szef zespołu nie mam takiego czegoś, żeby powiedzieć, to teraz panowie, no to musi być tak, ja chcę. Panowie doradźcie albo coś w tym rodzaju, może wspólnie coś i się okazuje, że wspólnie, jak kolega coś podpowie, ten podpowie, ja swoje i się okazuje, że jest dobrze, że ja nie mam patentu na rację, że to co ja wymyślę, wiadomo, że jak już gram, no to wtedy już nie ma już odwrotu w ogóle, to już wtedy włada moim całym jestestwem jakaś siła, której sam nie jestem w stanie okiełznać po prostu. Po prostu wchodzę w to i koniec. I wtedy czy komuś się to podoba, czy nie. Albo to bierze, albo nie, po prostu. Ale ja się czuję wyzwolony. To jest dla mnie wspaniała rzecz, że czuję się wolny, swobodny, mogę się wypowiedzieć wszystko, co mi tutaj w sercu gra. Po prostu. Pięknie. Następna ważna rzecz, bo ludzie mają z tym problemy, wielu jest ludzi, którzy o tym mówi otwarcie, a bardzo też dużo artystów o tym w ogóle nie mówi, jest to temat taki przemilczany, trema. Trema przed występem, jak Pan się do tego odnosi? Czy uważa Pan, że są ludzie, którzy nie mają tremy? Czy Pan ma tremę? Trema jest budująca przeważnie. W sensie ja powiem szczerze, że miałem w niektórych tylko wypadkach trema się pojawiała. To były takie miejsca, jakieś większe koncerty, festiwale, telewizja na przykład. Telewizja to przede wszystkim, tak, ale były na przykład Jazz Jamboree. Gdzie wchodziło się na scenę i było 3000 ludzi. No. I to jeszcze znawców. I to znawców, ludzie zjeżdżali z całej Europy przecież. To był festiwal wielkiej klasy, w ogóle festiwal, nowe czasy, to tam nie grał. Także zagrać było na Jamboree to była wielka nobilitacja w ogóle. I tam po prostu przed koncertem miałem tremę. Autentycznie trzęsły mi się nogi. I czasami mi mówiono, a szczel sobie lufkę. A ja mówię, zaraz spróbujemy, a tak się trochę bałem i czasami ta lufka pomagała, że się odprężyłem i okej. Ale było tak, że lufka zamiast odprężyć, to spięła jeszcze bardziej po prostu. A że potem się bałem, bo mówię, trudno, wchodzę, odpuszczało, po jakimś czasie odpuszczało. Potem się najgorsze są te pierwsze takty, utwór pierwszy i tak dalej. A potem już w porządku. Trema najbardziej mnie męczyła w klasyce. W muzyce, którą grałem. Czy dyplom, czy jeden, drugi, 2 dyplomy grałem na Akademii Muzycznej. Wtedy to jeszcze była Wyższa Szkoła Muzyczna. Ja kończyłem Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach. Teraz się Akademia nazywa. Trzeba było zagrać 2 recitale
klasyczne i to grałem na tych bębnach, tam wszystko napisane i tak dalej, komisja i tak dalej. W szkole średniej trema. To najgorsze tremy to były w średniej szkole, Tak, bo wtedy człowiek się cząsł, trzeba było wejść na tym ksylofanie, to mi tak ręce chodziły. A tu ludzie, jak to tyle ludzi, a ja tu mam zagrać. No. To było, ale zawsze mówię, bo tu uczę w szkole, że to wszyscy się tą tremą zasłaniają, a wczoraj powiedziałem jeszcze, bo komisję mieliśmy i boście mówili, że bo mają tremę, bo się boją i tak dalej. Jedna jest zasada, która mnie nauczyła po tylu latach, co dotyczy tremy, że jeżeli coś umiesz na 100%, to zagrasz na 50%. Bo cię trema zeżre. Natomiast jak nauczysz się na 200, to cię zeżre trema na 100, ale 100 zostanie. To jest takie bezpieczeństwo, wentyl bezpieczeństwa, że jak się nauczy na 200, jest szansa, że wyjdzie na 100.